Cześć siemanko. Zaczniemy od testu piasty. No i co wam powiem, ona się tak może kręcić bardzo długo, a mamy tutaj piasty TT Swissa 240 szosowe, specyfikacje całego koła. Zaraz wam tutaj pokażę. Dzisiaj opowiemy sobie o kołach zbudowanych właśnie na piastach DT Swiss 240 i na obręczach aluminiowych. Pierwsze, które DT Swiss wypuściło jako obręcze aluminiowe aerodynamiczne. Na początek, jakbyśmy się przyjrzeli z bliska, kurczę, może uda mi się to złapać. Chodźcie, to wam pokażę. Widzicie? Pod światło widać właśnie taki fajny profil. Widać ten właśnie fajny profil, który odpowiadać ma za właśnie tą aerodynamikę. Co? Opowiemy sobie trochę o tych kołach, bo już trochę na nich pojeździłem. Będę mógł je porównać do innych kół, jakie do tej pory miałem, czyli przez ostatni czas 3, no więcej, jakieś 4 lata praktycznie jazdy na kołach karbonowych, gdzie były tam kółeczka 38 mm, czempionki między 40 a chyba 45 mm. No i krótka informacja, dlaczego zdecydowałem się zrezygnować z kół karbonowych na rzecz akurat aluminiowych i opowiemy coś na temat piast, które mnie zaskoczyły mega i najprawdopodobniej nigdy u Worona nie będzie innych piast niż 240. Oczywiście, kiedy wpadnie gdzieś tam kiedyś nowy rowerek, to przy tych kołach, które będą w zestawie, to tam na pewno będą jakieś inne piasty, ale to jeśli chodzi o to, jak będę chciał się wyposażyć w jakieś koła do upgrade'u swojego secika rowerowego. Dobra, tutaj powiem wam może wagę. Nie będę ważył, bo nie mam jak zważyć, a przy wypakowaniu nie skupiłem się na tym, bo wiedziałem, że one i tak będą ciężkie, więc tutaj wydaje mi się, że nie ma sensu jakoś super dokładnie o tym mówić, ale na tych piastach ten zestaw mniej więcej, co mnie bardzo zaskoczyło, że przód praktycznie niczym nie różni się wagowo od tyłu, jest tam różnica chyba 10 gramów, ze względu na właśnie te lekkie piasty, no na pewno lżejsze dużo od 350. Jak mam zdjęcia, jak nie zapomniałem ich, jakie zrobiłem, to wam pokażę, ale jak dobrze pamiętam 800 chyba 40 przód i 860 tył, także one nie są jakieś lekkie, ale wiecie co, ja je sprawdzę, czy ja nie mam tych zdjęć. Dobra, nie znalazłem zdjęć, gdzie robiłem właśnie wagowanie, gdzie ważyłem te koła, ale szybko sprawdziłem na stronie Lemon Bike'a, gdzie te koła były składane, że one powinny ważyć mniej więcej 1800 gram i z tego, co było ważone, to mniej więcej tak by było, może troszkę mniej. Także mówię, tu było coś jakieś 840, tu było jakieś 860, właśnie bardzo mała różnica. I teraz tak, pokażę wam tą specyfikację, czyli tak, obręcze DT Swiss E550, czyli model ten właśnie pierwszy w historii DT Swissa, aerodynamiczny typowo, trochę z myślą dla ultrasów. Dalej mamy złote nypelki, które naprawdę taki mały detal, a robi robotę. Zwykłe szprychy. Chciałem jak najtrwalsze szprychy, żadnych aerodynamicznych, żadnych jakichś tam płaskich, karbonowych, nic z tych rzeczy. Dzięki temu te koła są bardzo sztywne, bardzo sztywne, naprawdę. Nie miałem chyba tak sztywnych kół do tej pory.
Dalej mamy piastę DT Swissa 240 i ratchet 36. Chciałem wziąć 50, chyba dwójkę czy czwórkę ratcheta, bo przy czempionkach tam w 350 właśnie zrobiłem sobie przy okazji serwisu taki tuning i założyłem tam te 50 coś tam ratchet. I jaki plus widzę między 18 na przykład? Tu już też jest to zauważalne. Największe takie zalety, jaki daje gęstszy ratchet, to dla mnie bardzo zauważalne jest na podjazdach, kiedy gdzieś tam się zatrzymamy i chcemy ruszyć. Na 18 mamy tak jakby ten, nie pokażę, tak jakby ten przeskok duży w piaście, a tutaj mamy na tyle mały, że jak depniemy, to praktycznie od razu jedziemy do przodu i ta jest chyba taka największa różnica, jeśli chodzi o ratchet dla mnie. Nie licząc dźwięku, ale to już inna bajka. Ciekawe jest to, że całkiem inny dźwięk jest na kołach karbonowych jak na aluminiowych. No i dobra, tutaj mamy tak, wysokość 30 mm, szerokość wewnętrzną mamy 22 mm. Bardzo byłem ciekawy właśnie szerszych wewnętrznie obręczy, bo do tej pory były w czempionach chyba było tylko 19. Tu mamy już 22 i szerokość w największym punkcie tutaj mamy 26 mm. Co jest ciekawe, tu zrobiłem akurat teścik miarkowy. W tej chwili mamy założone oponki 28 mm i przy szerokości obręczy wewnętrznej 22 mm, zewnętrzny wymiar opony 28 mm. W tym wypadku Grand Prixów STR 5000 oczywiście mamy 30 mm, czyli tak jakbyśmy założyli na czempionach 30 oponkę, tak tutaj mamy parę gramów zaoszczędzonych przy tej szerokości i oponce 28 mm. Mamy te 30 mm praktycznej szerokości opony, co na pewno czuć to na trasie, jeśli chodzi o komfort. Się rozgadałem. Dlaczego, może powiemy sobie, zanim przejdziemy do ciekawostki i porównania piast między 240 a 350 i dlaczego właśnie wybrałem koła aluminiowe, nie karbonowe. Po pierwsze, dlaczego zdecydowałem się na niższy stożek, bo w tym momencie praktycznie mija 1,5 roku, jak mam przyjemność być oddelegowany w pracy w rejony Alp Salzburskich, niedaleko Salzburga, i korzystania z tych przepięknych tras, które pewnie już nieraz widzieliście na ostatnich moich filmach w ostatnim czasie. Po prostu przy niby niedużym stożku 40-45, jaki był w czempionach, mega bardzo bałem się zjazdów. Nie to, że jechałem za szybko, nie to, że gdzieś tam się nie wyrabiałem w zakrętach, tylko bałem się podmuchów wiatru. Co innego, jak jedziemy szybko po prostej i nas gdzieś tam trzepotnie z boku wiatr, tylko po prostu tutaj mamy na tyle agresywne te zjazdy, że po prostu parę razy jak mnie zamiotło, to uwierzcie, może macie takie doświadczenie, jak was zamiotnie przy 70 na godzinę, to powiem brzydko, gacie mamy pełne, pampers jest zapełniony i stwierdziłem, w momencie, kiedy udało mi się sprzedać czempionki, założyłem swoje seryjne w tamtym czasie koła. Tam były chyba 20 mm aluminiowe, zwykłe, niezwykłe koła, gdzie piasty były już maszynowe. I powiem wam, że na zjazdach, czy w ogóle na jeździe czułem się bezpiecznie, przede wszystkim na Lemontce, gdzie mogę sobie jechać na spokojnie, bez żadnych bocznych wiatrów, które mnie zmiatają z trasy. I powiem wam, zacząłem rozważać, czy po prostu
nie kupić zwykłych karbonowych kół, które byłyby bardzo lekkie, gdzieś tam niskim profilu, właśnie 30 mm. Dlaczego 30 mm? Tu będzie porównanie przy okazji do kół, które miałem okazję posiadać, a były to obręcze jeszcze w starym Fujiksonie, którym jechałem Zakopane, Zamość. Polecam obejrzeć sobie stary filmik, ale dla mnie pierwsze w życiu, nazwijmy to ultra niezawodowe, a nie w zawodach, a po prostu sam sobie, dla siebie. I tam miałem DT Swissy RR 511 32 mm stożek i powiem Wam, że byłem trochę zniesmaczony tym, jak te koła się zachowywały, bo były bardzo nerwowe, już tak o 45 na godzinę. I jak porównamy sobie ten profil stożka do tamtych, to tamten był taki, że tak powiem, chamski stożek, wiecie, jest chamski stożek i żadnych jakichś tam aerodynamicznych profili, tylko po prostu, aby był stożek 32 mm i jak dobrze pamiętam, wewnętrzna szerokość obręczy to było chyba 19, tu już mamy 21, także już w ogóle całkiem inaczej nam się ta obręcz tutaj układa. I stwierdziłem, skoro bałem się tych 32, a weszły te 30 i zbadane przez DT Swissa w jakichś tam tunelach i ma być to duży plus dla nich i jako pierwsze oponki, kurczę, patrzę się tu na to światełko i tak cały czas widzę ten fajny profil. No i mają nam dać ultrasom, czy w ogóle posiadaczom szosy w miarę niskim budżecie jakieś korzyści z aerodynamiki. Pomyślałem sobie, że nie będzie to głupi pomysł i przy okazji, skoro nie będziemy brali karbonu, wezmę, spróbuję wreszcie te nieszczęsne 240, które nieraz powodowały to, że chciałbym je kupić z karbonami, ale dopłacać ponad 1000 zł, czy tam 1000 zł. Kurczę, nie dość, że powiedzmy koła kosztowały 5, to mamy jeszcze dorzucić 1000 za jakieś tam niby lepsze piasty. Więc stwierdziłem, że skoro ten model, że tak powiem, będziemy sugerować się Lemon Bike'iem, bo tam, że tak powiem, od lat kupuję i jestem bardzo zadowolony z tego, jak chłopaki to skręcają, składają, to podstawa chyba kosztowała 1600 zł, czyli jakieś tam ich piasty, zwykłe nypelki niekolorowe, po prostu podstawowy zestaw E550. I tak sobie myślę, skoro nie kupuję karbonów, które wyszłyby gdzieś tam koło 5000, czy tam nawet ponad, to pomyślałem sobie, że jak nie teraz, to kiedy sprawdzić te 240. I to był mój główny argument przy okazji tego składania modelu kół, żeby właśnie sprawdzić te 240. I finalna cena, jaka wyszła mi właśnie z Ratchetem 36, bo on chyba jest w standardzie. Te mega nypelki, które jak się jedzie, to patrzymy sobie tam z boku, zjadąc na lemonce, czy po prostu na klamkach, no po prostu miska się cieszy, jak patrzymy, jak to złotko się tam gdzieś tam fajnie kręci. Nie wiem, jak to wygląda z boku, ale z boku i z góry wygląda to bardzo fajnie. Także taki mały detal cieszy, nawet z przodu mając tublesy założone, też będzie o tym mowa, a z tyłu zwykłe jeszcze dętki, to wziąłem sobie, zapodałem złoty wentylek, to pokażę Wam tutaj, patrzcie, taki mamy złoty wentylek, a co, żeby pasowało, tu mamy te właśnie złote nypelki, no i tutaj mamy gwoździa programu, czyli 240. Dobra, żeby mnie tu było widać trochę. Dobra, także już mniej więcej znamy historię, dlaczego Woron Kolarzyna wybrał ten model kół, a nie inny. Kół, obręczy, piasty,
szprych i nypelków. I kolejna rzecz, która mnie już w sumie w tamtym roku wyeliminowała z każdego mojego startu w ultramaratonach, to były przebite opony pierwszy raz tubeless. I najlepsze było to, że nie dość, że 2 razy w tamtym roku pierwszy raz przebiłem tubelessy, to 2 razy przebiłem je na ultramaratonach. Znając przyczynę dlaczego, później po czasie, okazało się, że bardzo przy jeździe na obręczach karbonowych, na tubelessach strasznie schodziło powietrze. Na pierwszym ultramaratonie Pięknym Wschodzie, na 500, już ostatnim historycznym, kurczę, nie wiedziałem o tym, że mniej więcej trzeba by było co 200 km sprawdzać ciśnienie i po prostu je dopompowywać, a Woron cisnął, bo cisnął i na prawie 300 km gdzieś tam w coś wjechałem, bo normalnie gdybym miał swój gdzieś tam trzymać się swojego ciśnienia, jakie sobie tam założyłem przy mojej wadze, to nic by się nie stało, ale się okazało, że to ciśnienie schodzi. Jakby porównując przód do tyłu, to już z tyłu było gdzieś tam ponad atmosferę mniej niż powinno, a jechałem tam na oponach chyba już 30, więc tam nie było dużego ciśnienia, chyba 3,5 i nagle patrzę, jest chyba 2,5, no i przydałoby się dopompować, ale to było już za późno, bo była dziura. I kolejnym też argumentem było właśnie to sprawdzenia, czy przy aluminiowych kołach, obręczach lepiej będzie trzymane ciśnienie. I jak się okazuje, dzisiaj ciekawostka odkryta, nie jeździłem, jak widać trenażer cały czas sobie tam stoi i jest używany. Dzisiaj po tygodniu czasu wyszedłem na dwór i tu mamy dętkę, tutaj mamy tubelessa, tu zeszło mi dokładnie 1 atmosferę i uwaga, z tyłu też zeszło mi 1 atmosferę, czyli mogę powiedzieć z czystym sumieniem 1? Gdzie 1? Co ja wam oszukuję? Tu zeszło nam pół atmosfery, bo zeszło nam z 5,5 na 4,5, a tu zeszło nam z 5,5 na 5, także o pół atmosfery, tak mówię, kurczę, w tubelessach z tamtych na karbonach mi schodziło po 1,5, po 2, a tutaj nagle nie schodzi, a schodzi tyle. Tak, czyli pół atmosfery mniej więcej zeszło mi po tygodniu nieużytkowania, więc jestem bardzo zadowolony, a już jeżdżąc trochę kilometrów, to mogę wam powiedzieć, że chyba po takiej jeździe kilkudniowej, dajmy na to po 100 km, to w ciągu tygodnia praktycznie nie muszę dopompowywać, bo mniej więcej schodzi o te pół atmosfery przy 5 z przodu i 5,5 z tyłu, więc uważam to, że to nie jest jakiś tam mega super spadek, tylko taki akceptowalny. Dlatego chciałem też sprawdzić, czy aluminiowe obręcze poradzą sobie z tubelessem i tak właśnie specjalnie tutaj dla sprawdzenia mam tubelessika, tutaj mam dętkę. Zanim przejdziemy jeszcze do tych piast po raz któryś, czy mówić teraz o piastach, czy mówić o tym, czy czuję jakąś różnicę? Może tak, opowiem o tym, jaką czuję różnicę między tymi kołami, które miałem, a wszystkie koła customowe, jakie robiłem, to były na piastach 350, więc mogę porównać to do tych piast i tam były zawsze wyższe stożki, bo nawet te aluminiowe 32 to zawsze te 2 mm były wyższe. Jaka jest różnica? Przede wszystkim boczny wiatr. Tu takie coś nie istnieje. Nie ma takiej opcji. Będąc tutaj w Alpach, gdzie te boczne wiatry zza góry, zza lasu potrafią być takie nie dość, że agresywne, to w cudzysłowie z dupy i one tak nagle ci zawieje i cię
poczepota. Jak na czempionkach to, tak jak mówię, no pampers pełny. No w tym wypadku, przypadku nie ma takich opcji. Nic się nie dzieje, jeśli chodzi o boczny wiatr. Nie wiem, jak mocno by musiał wiać. Tutaj chyba największy wiatr, jaki gdzieś tam zaobserwowałem, w jaki wychodziłem, to były porywy do 50 km na godzinę, więc nic się nie działo. Nawet jadąc gdzieś tam na Lemontce, to nie było czegoś takiego. Powiem wam tak, jak założyłem te koła i przejechałem kilka swoich pętelek, to praktycznie wszędzie były pobite czasy przy tych samych watach, na zasadzie watów znormalizowanych, czyli NP Normalized Power. Bo teraz tak, nic nie było zmieniane oprócz kół. W sensie, że opony zawsze były te same, osprzęt ten sam, pozycja ta sama, więc myślę, że idealne porównanie do tamtych kół i były porównywane na jednym i tym samym rowerze, co też uważam za duży plus. Więc powiem wam tak, jak zobaczyłem, że na strawie zrobiło się, że tak powiem, ciasno i same złotka zaczęły wyskakiwać na tych kołach, to powiem wam, że przy masie, które one mają, te około 1800 gramów, no kurczę, robią robotę. Co za tym idzie, że niekoniecznie będąc kolarzem amatorem, chcąc być lepszym, nie musimy z drugiej strony płacić, jak się okazuje, mega dużych pieniążków za super karbonowe koła, gdzie okazuje się, ale kluczem też będą piasty, o tym zaraz, że okazuje się, że za te 2700, jak mi tam wyszło, dobra, 2699 zł, mamy kurczę mega fajny, szybki i sztywny, podkreślam, bo tutaj są zwykłe szprychy, nie są jakieś super Areo, karbony czy coś, tylko zwykła szprycha, żeby była sztywna. Kurczę, mamy taki zestaw, że to po prostu kosi, moim zdaniem, trochę wyższe stożki. W tym momencie mogę powiedzieć śmiało, że te stożki tak do 50 to spokojnie sobie kosi, przez to, że boczne wiatry im nie są groźne, a swoim profilem robią robotę, więc uważam, że za tą cenę nawet, no tutaj tak nie do końca mogę się wypowiedzieć, nawet na tych słabszych piastach, ale myślę, że też zrobi to robotę ze względu na swój profil, to koło, że kurczę, nie musimy aż tyle płacić, ale teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ważny jest ten profil. To nie jest tak, że kupimy byle jakie obręcze 30 mm i będziemy kosić, tylko akurat ten model, bo tak jak mówię, na 32 to było tak nerwowe, tak agresywne te koła, jeśli chodzi o powiewy wiatru i przy dużych prędkościach, że ja po prostu bałem się jeździć po górach, bo wtedy byłem gdzieś w okolicach, gdzie ja wtedy byłem? Gdzieś w okolicach Kolonii, tam są też takie górki niedaleko Wuppertalu, gdzie mamy, powiedzmy, standardem są jakieś tam podjazdy 10%, to na tych zjazdach to po prostu, no wiecie, nie dość, że szczęki, chyba już wtedy odkryłem, chyba już miałem multigry szczęki, więc no paliły się tam hamulce, a tu mamy po prostu dla mnie idealny zestaw, nawet jeśli chodzi o ultra, bo nie boję się teraz, że i tak by się tym, powiedzmy, karbonom za bardzo nic nie stało, jeśli chodzi o najazdy na jakieś krawężniki, dołki czy coś, no ale wiadomo, karbon to karbon, a tutaj no mamy sztos, zestaw, gdzie każdy, że tak powiem, w serwisie może sobie swoim lokalnym je gdzieś tam czy wycentrować, zreperować, naprawić i serwisować bez żadnego problemu. Kurczę, nie wiem ile gadam, pewnie film będzie trwał z godzinę, no ale nieważne. Ważne, że chcę wam przekazać najważniejsze fakty. Ciśnienie wam wspomniałem, to, że tu mamy tubelessa i tu mamy dętkę, już wam powiedziałem, piastę sprawdziliśmy, specyfikację mamy.
to może opowiedzmy wreszcie o tych, kurczę, szczęsnych, nieszczęsnych piastach, które zrobiły na mnie chyba największe wrażenie. Dlaczego? Tutaj, gdzie jestem w tej chwili, żeby znaleźć górkę, która ma powiedzmy 10%, to jest tak jakby wyjść z domu i już taka górka jest. Mając swoje już tutaj gdzieś tam ulubione trasy na zasadzie takiej, że praktycznie pierwszą trasę, jaką wyznaczyłem sobie 39 km, to okazała się sztosem. I jest taki mega podjazd, on ma chyba pół kilometra, cały segment chyba ma gdzieś koło kilometra. Jest tam podjazd, gdzie chyba jest 12% maksymalny ten tam wzgórek. I powiem tak, na jednym rowerze, to jest bardzo ważne, było testowane na tych zwykłych aluminiowych, nazwijmy to systemowych kołach, które były z rowerem. Były testowane na czempionach z Piastą 350 i były testowane na tych obręczach i na tych piastach. I powiem wam tak, jak tylko wjechałem na Fujiksonie na tych obręczach, jakieś tam waty super tam nie wystrzeliły, ale od razu był pobity rekord wjazdu na tą górkę. I teraz porównanie tamtych piast do tych piast, czym one się różnią. Pamiętam chyba Bartek z Road Racinga gdzieś tam chyba o tym kiedyś wspominał, że to są jakby chyba jedne z lepszych piast takich wyścigowych, gdzie tam 180 są bez sensu, jeśli chodzi o te ceramiczne łożyska, bo nie wiemy, jak długo one wytrzymają. A tutaj te piasty mają już poprawiony swój korpus, gdzie producent, już nie pamiętam ile to tam, trzeba było się gdzieś tam bardziej wgłębiać w temat i szukać. Są oddalone łożyska od środka, czyli są jak najbardziej na zewnątrz, czyli ta piasta jest jeszcze dodatkowo bardziej sztywna, bo zobaczmy sobie, mamy tu powiedzmy wąziutko i teraz jak się będziemy przechylać naszym kołem, to po prostu będą one, tak jakby te łożyska, podatne na te skręcanie boczne, nazwijmy to, i będą tak jakby tą ośkę nam hamowały. A jak będzie trochę szerzej i będziemy powiedzmy próbować gdzieś tam manewrować, skręcać, pochylać się, to już widać, że ta ośka będzie nam mniej się ruszała i te piasty tak jakby to tarcie nam blokowała. I to jest chyba taki game changer tych piast, że one, kurczę, dosłownie same się toczą. Nie mam w tym momencie wam jak to pokazać. Ja byłem zachwycony 350, że one się kręcą bez końca, ale te po prostu nawet jak stoją, to 350 powiedzmy, nie wiem, 4 razy zejdzie sobie góra-dół, a te to po prostu kręcą się tak bez końca. I teraz wspomniałem o tych górkach. Największą różnicą w tych piastach, czy nawet maszynowych, co były w tych owalach z Fujiksona, zwykłych systemowych kołach, czy w 350, nieważne czy to były wtedy te z RR 511, czy były w czempionach, czy były w 38 w karbonach, tam było to samo. Dojeżdżałeś do jakiejś górki i powiedzmy, jakby to nazwać, chcesz wziąć oddech i tak jakby cofnąć pedał i jechać do przodu, to w tamtych piastach odczuwałeś, jakby ktoś ciebie ciągnął z tyłu za fraki i cię ściągał z dołu z tego podjazdu. Tutaj w takim momencie nie mam pojęcia, jak to działa, ale po prostu podjeżdżasz, tak jakby mimo to, że odpuściłeś, tak jakbyś wrzucił na luz, to i tak kurczę jedziesz do przodu. One się nie zatrzymują. Nie masz efektu tego takiego ciągnięcia cię za fraki
I ja uważam, że to po prostu robi taką robotę, no bo z drugiej strony, jakim cudem teoretycznie przy gorszych kołach, czyli jeśli chodzi o stożek i aerodynamikę, bym był szybszy. Więc tutaj one po prostu, kurczę, takie płynne, takie smooth, bym powiedział, no nie wiem jak to wytłumaczyć, ale po prostu one jadą same. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, tylko już wiecie, no ja jestem worą kolarzyna i podejrzewam, że gdzieś kiedyś ta ciekawość, jeśli będę miał takie możliwości, mnie dopadnie i 180 wlecą, ale zakochany w tych piastach jestem, więc chyba tą miłość, że tak powiem, będę pielęgnował i nie będę zmieniał. Ale jest po prostu coś takiego w tych piastach. Po pierwsze, to co wam mówię, jak się przychylamy, to czuć, że tak jakby one nie traciły tej prędkości, to raz, tak jakby ta ośka była całkiem inaczej wyważona i te właśnie łożyska, one sobie tak nie traciły tego toczenia przez właśnie to pochylanie tej osi. No i kurczę, one tak płyną. Co jest też ciekawostką, że teoretycznie mają gorsze uszczelnienie niż w 350, a w tym momencie już jechały w naprawdę duży deszcz. O Jezus Maria, to była tam trasa 420 km, jechałem do Warszawki w październiku, no i praktycznie cały czas jechałem w deszczu i powiem wam, że nie ma co tam zaglądać, bo tam się nic nie dzieje. Także miały test właśnie taki typowo deszczowy, gdzie bałem się, że to nie będzie typowa 350 i tam możemy, tak jak w czempionach, o Jezu, tyle kilometrów zrobione i tam się nic nie działo. I tu jestem mega przekonany, że warto dopłacić i na pewno kiedy wleciałyby jakieś koła karbonowe w tym momencie, to tylko na tych piastach i wiem na pewno, że dorzucenie tysiaka do standardowych piast nie zaboli mnie ze względu na to, jak one sobie radzą. Kurczę, zagadałem się tyle i tak patrzę, co ja wam jeszcze mogę tutaj dopowiedzieć. No chyba tyle, no. No sztywne są, bardzo sztywne są. To odczuwam na pewno na tych górkach, wstawając w korbę, gdzieś tam przychylając się. Nie ma żadnego ocierania tarczy hamulcowych o klocki. No kurczę, no dla mnie w tym momencie to są idealne koła endurance'owe pod ultrasów długich dystansów. I tym bardziej za tą cenę, bo powiedzmy chcemy sobie pomóc i kupimy sobie karbony, będą lżejsze, będę szybszy, a tu się okazuje, że niekoniecznie lekkie koła są szybsze od tych lekkich kół. Także tutaj jest moja mega polecajka. Oczywiście też nie możemy zapomnieć o jednej kwestii. Jak założymy jakieś ciapakowe opony, to też nie spodziewajmy się, że to koło sobie będzie samo jechało, jak będziemy mieli jakieś zwykłe toporne opony, bo opona, jak się okazuje, i to nieraz jak oglądaliście testy stare moje opon, to robi to ogromną różnicę. Dobra, dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o 7 słowach minimum w komentarzu. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, to raz. Dajcie znać o jakieś pytania, to albo pod komentarzami będziemy odpowiadać, albo zrobimy jakiś dodatkowy film. A jeśli będę miał jakąś możliwość, to będę chciał porównać dokładnie z tymi kołami, które posiadam systemowymi, zrobić jakiś test, bo myślę, że warto będzie to sprawdzić właśnie pod tym kątem. Także dziękuję i przepraszam za długi film, ale niestety Woron nie umie mówić szybko, zwięźle i na temat, tylko musi się rozgadać. Także szerokości wiatru w plecy, trzymajcie się. Hej!